No i dobra, wyłączamy sobie teraz moce silnika, bo to mniej lub bardziej jest bzdura. Jeszcze dla zielonej charakterystyki też byśmy wyłączyli i możemy się przyglądać samym oporom toczenia. Losses mamy tutaj, to są opory toczenia z naszych pomiarów. No i teraz wyłączamy sobie test pośredni. Przepraszam, niebieski. Niebieski to są opory toczenia samochodu fabryczne, fabryczne. W momencie wyłączenia na neutral, czyli po prostu taki jest opór toczenia własny samochodu. Teraz charakterystyka czerwona to jest opór toczenia tego samochodu z regeneracją seryjną. Jak widzicie, jest w stanie on mniej więcej dodać następnie 50% do oporów własnych, czyli wytwarza jakąś wyraźnie większą siłę hamującą. Natomiast całkowicie nowa siła hamująca jest przygotowana tutaj. To jest ta zielona charakterystyka. Jak widzicie, samochód jest w stanie wytworzyć potężną siłę hamującą, bo jest w stanie wytworzyć regenerację 114 koni mechanicznych regeneracji przy pełnej prędkości, przy czym pierwsze 50 to są konie wynikające ze strat na oponach, czyli powiedzmy możemy przyjąć, że jesteśmy w stanie regenerować ponad 60 koni mechanicznych odzysku. Do prędkości mniej więcej 80 na godzinę specjalnie ta regeneracja jest podbita. Jak widzicie, jest specjalnie zbudowana tutaj taka buła. Następnie ona się już bardziej uspokaja. Chodzi o to, żeby to auto nie hamowało tak brutalnie do samego końca. Natomiast przy bardzo małych prędkościach dalej widzicie, że przewaga nad regeneracją seryjną zaczyna być trzykrotna, tak można powiedzieć. Moglibyśmy spróbować nawet popatrzeć na ten wykres troszeczkę niżej, ale jak sami widzieliście, idzie to do pełnego full stopu. Jasne, no to myślę, że już rozumiecie, o co mi chodziło i na czym polega One Pedal Drive i cała ta modyfikacja. Ona jest oczywiście możliwa dla nowszych modeli Leafa, natomiast wiadomo, że możemy tam zwiększyć tą regenerację, ale jakby najbardziej ta pierwsza generacja Leafa cierpiała z powodu braku takiej regeneracji, no i teraz już nie cierpi. Teraz już może być tak jak druga generacja.